Witam Cię w moim nowym domu. W tym miejscu będzie salonik. Tam tego nie będę robił, będzie mi to robił Adrian. Młodą firmą, bo Tak. 2,5 roku na rynku. Niespodziewanie zaczynamy pierwsze prace przy najmie. Człowiek nie czuje, jak mi się rymuje. Zaczynamy przygotowania do etapu pierwszego. Jest i ono. I byśmy mapy nie cieli. Nie, zostaje. No i super, no to mi się podoba taki pomysł. Mamy to. Witam, dzień dobry, wjeżdżam na warsztat. To taki dzień wyjątkowy dla mnie. Nie dlatego, że wjeżdżam na warsztat, bo nie jeden raz już wjeżdżałem na warsztat, ale dzisiaj wjeżdżam na warsztat nowym samochodem i będę w tym samochodzie robił dziury. Odpalę, przyjadę teraz kawałeczek do przodu, a resztę przekażę Adrianowi, żeby już dalej wjeżdżał na stanowisko do zabudowy. Ale to chyba wszyscy się boją, co? Jak wjeżdżają takim nowym autem, żeby dziury wycinać? Nie, oni się nie boją. Ale mi chodzi o tych, co wjeżdżają tymi samochodami, czyli takich jak ja. Nie będę owijał bawełnę, refleksja przyszła do mnie dopiero w momencie, kiedy zacząłem montować materiał. Dużo się działo, tak naprawdę bardzo dużo się działo. Adrian pokazał mi cały mój dom w paczkach, jak to wygląda, także przedstawił mi wizję, to będzie tu, tu jest twoja ubikacja, tu jest twoje podłączenie z prądem zewnętrznym, tu są twoje okienka, tu jest wszystko Dzisiaj po zajmiemy kolei. się tym, żeby wstawić to okno. Wstawimy to okno. Na to okno jeszcze niestety musimy chwilę poczekać. Ale jesteśmy tak rozmierzeni, że tutaj spokojnie nam potem solar wejdzie, więc mamy już docelowe miejsce na to okno, więc to nie problem. I robimy pełną izolację samochodu w środku. To jest układ, który uzgodniliśmy ostatnio. Tutaj mamy 110, znaczy od oddzielenia kabiny od strefy hotelowej. Tutaj mamy 110 do ściany łazienki. Następnie łazienka ma 105 cm, siedziska 40 no i łóżko 160, które będzie miało tutaj rozsłów do 2 metrów. 40 Ale te siedziska to szafki mają być. No, czyli tą szafkę idziemy po prostu wyżej. To jest tak, wszystko do szafki wysokości bazowej łóżka. Tak. I wtedy Rozsuwa się na te rozsuwa szafki. się na szafki. A tak tutaj normalnie będzie tutaj mamy pokój dla dzienny. drobnostka. Tak. I tak samo druga strona, nie? 55 cm przejścia, uzgodnione ostatnio krakowskim targiem. Tak. 140 cm kuchni, duża szafa, 20 cm szerokości. Cargo tak Tak, zwane. no cargo z dołem, góra jest na rzeczy wiszące, nie? Tak. Kanały do podłogi. Tak, to musi pamiętać o tym już na tym etapie, żeby rozprowadzić kanały do podłogówki. Grzałka 230, 300 W poboru, więc w przetwornicy spokojnie sobie to uciągniesz. O. I mamy prysznic zewnętrzny, ciepła zimna woda, tu go włączasz, uruchamiasz pompkę. Siła będę gotował. Gdzieś to jest przewaga. Wszystko po kolei bardzo fajnie mi wyjaśnił. Natomiast ten man, który stoi na zewnątrz, ma tam prototypowo tam zrobiliśmy ogrzewanie podłogowe, więc pokażę Ci później, jak to będzie. To, że Adrian z Karolem, panowie, którzy prowadzą firmę, żyją tym, co robią, to już zauważyłem wcześniej. Ale teraz zauważyłem, jak cały zespół właśnie żyje tym, co robi. Zabezpieczacie mi autko? Tak. Ale super, bardzo się cieszę. A co to w ogóle ma dać? Żeby się nie pracowało, nie? No to kurzy się, rysuje różnie. Starałem się jak najwięcej chwycić, złapać na kamerze, żeby wam to wszystko pokazać. 40 wchodzi ładnie tutaj, 80. Niebieską folię. Zaczynamy z tam. Wchodzimy z oknem tu, 70 na 50. Wchodzimy z oknem tutaj, 40 na 40. Teraz tu będziemy mieli okno z wentylatorem w sypialni. Tutaj będziemy mieli okno. Dzień dobry. Pamiątka? Pamiątka.
A ja to przyznam szczerze, że trochę jestem przerażony tymi dziurami. Oczywiście to tak do końca, ale tak. Piękna dziura, panie Andrzeju. Podoba się panu? Tak. Cieszę się bardzo. Panie Andrzeju, ale pan to się dobrze bawi tutaj, co? W tej robocie. Bardzo. To taka robota, jak to się mówi, robota życia. Nie wiem, czy życia. Lubię kucia, no i kucia. Woźniak dzieciak wynagrodzi, nie? A gdzie ta ściana z tyłu za tobą co była? Jakaś tam. Była za tobą ściana. Jeszcze niedawno. No, jakby Rozeszła się. potrzeba była taka, że trzeba było ją abarat. Taka gorsza wiadomość jest taka dla nas, że dalej już nie ma nic, także reszta już nie będzie Czyli polegała na wyburzaniu ściany, tylko już na dokładaniu nowego budynku. No bo już miałem powiedzieć, że rozwój uważam za zakończony, a tu nie. Inne Mogę plany ci są. pokazać, że na początku jak tutaj zaczynaliśmy, No. tu była stolarnia w tym Aha. miejscu, tu stała piła. Aha. Andrzeja nie było. Tu Andrzeja nie było. Tu było jedno stanowisko, tu drugie, tu trzecie, a ściana stała tak jak kończy się tutaj farba, nie? Tak. Tu stała ściana, mieliśmy tylko tyle wtedy, nie? A ostatnio gdzie stała? Gdzieś kawałeczek dalej. Tak, potem stwierdziliśmy, że jest nam potrzebna stolarnia, więc przesunęliśmy tą ścianę tu, w to miejsce, Tak. a tam powstała stolarnia i tutaj dodatkowo wjechało jeszcze jedno stanowisko, ale A teraz jeszcze dalej. było to może przez 3-4 miesiące i okazało się, że musimy być jeszcze dalej. Musimy powiększyć stolarnię. Tutaj będzie przejście do części biurowej, bo biura też będą przeniesione stamtąd za ścianę. Tam już jest taka część biurowa zrobiona. Mhm. Stolarnia tutaj jest powiększona, nie? Wjechała Tak. maszyna, nowa CNC. I o ile to skraca, że tak powiem, To pracę? skraca pracę? Powiem Tak. Ci, że Waldi, ile ona to cięła, ta płyta łącznie? 5 minut? Nie wiem. No 4 minuty, no 3-4 minuty cięła, tak? A ile wychodziło A wcześniej? normalnie jakby to ręcznie mierzyć za każdym razem i odrysowywać wyżynarką i tak dalej, 4 godziny. No maszyną już widzieliśmy jak działa. No, Pierwsza podłoga zrobiona. tak, pierwsza podłoga zrobiona, zaraz działamy już z drzwiami do Mana. To Super. trzeba zaprojektować. No i No pięknie. i tutaj mamy jeszcze stanowisko awaryjne, tak? Czyli możemy sobie cofnąć, coś zawsze zrobić. Tak. Pogoda na to pozwala, więc czemu nie? Więc aktualnie mamy 3, 5, 6 stanowisk. No pełne ręce roboty, co? Przecież jest okej, no. A jaki jest termin oczekiwania teraz u Ciebie? Jak chcesz przywieźć samochód i go odebrać, to możesz go dostarczyć dzisiaj, możesz go dostarczyć, ale my nie zaczniemy go szybciej budować niż we wrześniu, czyli odbierzesz co mamy? samochód gdzieś koło listopada. Lipiec, sierpień, wrzesień. Czyli około 3 miesięcy. No, trzeba czekać. końcem listopada, początkiem. Czyli dzwonię dzisiaj, dzień dobry, chcę wrzucić auto. Wrzesień, październik. Tak, można go przywieźć dzisiaj, nie ma problemu. Zawsze też jest taka Niech poczeka. możliwość, tak, że gdzieś tam powiedzmy, ja nie lubię tego słowa, ale je używam, w międzyczasie, którego nigdy nie ma, to auto wjedzie, Uda się tam coś zrobimy, zrobić, tak. ale, Ale praktycznie niewykonalne na dzień dzisiejszy. no nie, no mamy swoje inne zobowiązania, tak? Mamy auta, które robimy dla wypożyczalni do Austrii, to wszystko też musi w terminie tam trafić. A kiedy jest najgorszy taki termin z możliwych na wjazd? Najgorszy mówisz pod kątem... Pod kątem, no nie wiem, wymyśliłem sobie, o kurczę, blaszka, pojechałbym sobie na Mhm. wakacje i zbuduję sobie camper vana. Jasne. Wiesz co, jestem w tej branży już 5-6 lat.
I uważałem wcześniej, że takim terminem są najgorszym terminem, tak? To najgorszy termin to jest zaraz po zimie, to jest... Przed świętami Bożego Narodzenia. No nie, to jest... Na gwiazdkę. To jest zaraz po zimie, to jest taki weekend majowy, po weekendzie majowym i ten okres taki maj, lipiec, że to jest wtedy najgorsze, nie? Wtedy na pewno każdy jest zapchany. Zima to był taki okres troszeczkę wegetacji, nie? A powiem Ci, że ostatnie 2 lata całkiem to zmieniły. I powiem Ci, że nie ma takiego okresu, że był luz. Jest jakby cały czas napchany, więc Czyli nie masz czasu na wakacje. nie ma. Znaczy inaczej, na wakacji nie robię w wakacje, o tak. Tak jest. Muszę znaleźć jakiś inny termin. No ale to dla ciebie co, no jakby świetna sprawa, tak? Bo cały czas front robót. No tak. Plany no, można trzeba sobie trzeba to tylko cały czas wszystko pogodzić. pilnować, Jesteśmy tak. młodą firmą, bo Tak. 2,5 roku na rynku. Postawiliśmy na mocny, szybki rozwój i teraz trzeba po prostu to wszystko spinać. No i super. No to ja trzymam kciuki, żeby wszystko się układało tak, jak sobie zamarzyłeś. Super, dzięki. Adrian Góry cały czas załatwia jakieś sprawy, a ja korzystam z okazji, bo drużyna poszła na obiad. Ja na warsztat jechałem około godziny 9, a jest teraz 11. A okno już jest wsadzone. Czekamy teraz na jedną część, bo jakoś nam się gdzieś zawieruszyła, że tak powiem, po drodze. Mogłoby się wydawać, że zaczęliśmy to od rzeczy małych, ale tak naprawdę są nieodwracalne. No a najtrudniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że trzeba to zrobić dobrze, bo drugiej szansy nie będzie. Można to wyciąć tylko raz, nie da się z powrotem tego włożyć na miejsce i wyciąć raz jeszcze. Ten kamper, którym jestem, to mój kamper, który jest, on jest ładny, on mi się bardzo podoba, ale to jakby też nie chodzi o to, żeby on był ładny. On przede wszystkim ma być skuteczny. Może być ładny, bo jak najbardziej. Jestem za tym, żeby był ładny, ale przede wszystkim musi być skuteczny. Ma dać mi ciepło w zimie, przewiew w lecie, światło w dzień i spokój w nocy. No i to dopiero początek. Jeszcze nie ma łóżka, jeszcze nie ma szafek, jeszcze nie ma łazienki, ale projekt już żyje, już się wszystko zaczęło, już jedziemy z tematem. Zaczęło się od 1 dziura, a skończy się na 3. Ja nie planowałem w ogóle tego okna, bo nie chciałem być bardziej incognito na drodze, żebym mógł sobie gdzieś zaparkować i nikt nie poznał, że tu stoi van, że tu stoi camper van. Ale właśnie dzięki sugestiom kogoś mądrzejszego, dzięki sugestiom i doradztwu, tutaj też i Adriana oczywiście, to dla bezpieczeństwa zostało zrobione, bo siedząc tam za kierownicą i będę chciał wyjechać, skręcić w lewo, to ja z tej strony praktycznie nic nie będę widział. A dzięki temu, że jest okno, to ja po prostu będę bezpieczniejszy. I też, szczerze powiedziawszy, to mi się teraz bardziej podoba z tym oknem niż bez okna. Pokażę wam z zewnątrz. O, te moje projekty tutaj, które Adrian mi pokazywał w biurze, wylądowały już na ścianie kampera. No a tak wygląda to okno z zewnątrz. I tak autko nabrało chyba takiego jeszcze fajnego wyglądu zwyczajnie. Ekipa już powoli wraca z przerwy, także będę kończył przed kamerą. Ale co jeszcze tylko chciałem powiedzieć, to to, że ręce mam całe wilgotne. Niby nie jestem zestresowany, ale cały czas czuję, że jednak ten stres mi towarzyszy. No fajne doświadczenie i nie mogę się doczekać tego efektu końcowego. Bo to nie jest projekt na wakacje, to jest projekt na całe życie. Na zimę, na lato, na wszystko. Zobaczymy, co to będzie. Będąc na warsztacie, latałem z miejsca na miejsce i nagrywałem wszystko, co tylko mogłem. Adi, gdzie na imprezę jedziecie? Tak? Gdzie na imprezę jedziecie? Prosimy się na wesele, co? Nie prosimy, to się sami prosimy. Przecież nas nie bywali. No tak, A to ktoś od was? nasz pracownik, Super, ukochany. ukochany. Każdego szkoda. Szczęść Boże młodej parze, tak? Tak jest. I jeszcze to wesele jednego z nich. Cała ekipa rzuca się, żeby zrobić bramę, każdy daje coś od siebie. Składka na prezent, śmiechy, żarty. Szybko, jedziemy. Jedziemy na wesele, tak? Tak. Tak. Od Rzeszowa jechał zmalowane panny wióz. No to będzie miał niespodziankę, tak? Miała być niespodzianka, ale jak Andrzej jest, to wystarczyło powiedzieć, tylko nie mów nikomu. Marcin się żeni! Co? Ma przejazdu. No właśnie. To ja się położę, jak na naprawie. Marcin, szkoda, że ci dzisiaj nie było, bo ci dzisiaj dużo minęło. No właśnie. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Do nowego. Dobra. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. No tak się pewnie przytulamy, bo my w pracy. Wszystkiego najlepszego, Martin. Dziękuję bardzo. Najlepszego. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Czego na nawet Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Wszystkiego najlepszego. To ta próba czeka. Marcin, kto robił? Michał czy Marcin? Kto robił? Na jednego tyle? O, ja, no. Ślapra. Chodź, Szybciutko, szybciutko. Bo inne, ale raczej nie pójdzie. Diagnoza. To jest na złom. Ktoś naprawił. Brawo! Brawo! Zagramy, cholera. Powodzenia Marcin. No i Marcin się żeni, tak? Przepadł chłop. Żeby mu teraz urlopów wystarczyło. Włączaj Andrzej jest. Andrzeja nie widziałem. Nie ma nawet teraz. To jest robotę ma. Andrzej za organistę. Dobra, pakować się. Załoga do wozu. No i tak naprawdę nie wiem, czy jestem klientem, czy jakimś kuzynem z daleka. Ale wiem jedno, dobrze mi tu i cieszę się, że buduję ten dom właśnie tutaj. Bo jakby cała droga, która mnie tu przyprowadziła, trwała prawie 2 lata. Zaczynałem od Forda, poprzez Ducato. Rozważałem też pomysł zakupienia gotowca. Jakby tak naprawdę wszystko mi nie pasowało, bo ten był za duży, ten za mały, ten za ciasny, ten nieukładny. Jak zobaczyłem, jak on zaparkował na jakimś, to zajmuje 2 miejsca. A ja chcę zaparkować na jednym miejscu. Widziałem takiego campervana właśnie na lotnisku w Manchesterze albo w Liverpoolu. To stał normalnie, spokojnie między osobówkami i w ogóle ginął w tłumie. Potem był plan, że zrobię to sam, z YouTube'em i z zapałem, będę budował każdego dnia. Kuba Żartowniś, mój serdeczny kolega, ma takie powiedzenie. Czy wiesz, czym się różni mężczyzna od dziecka? Ceną zabawek. A chyba każdy z nas jest trochę jak małe dziecko i wszystko chce mieć na już. A jeśli mam być szczery, to jestem tak troszkę jak małe dziecko, tylko że zabawki są o wiele większe i o wiele droższe. I cieszę się, że tym razem, zanim coś strzeliłem, padłem na dobry pomysł i oddałem to auto do zabudowy od Turyniwan, a nie spędziłem przy tym pomyśle moim, powiedzmy, 2 lat dłubając po pracy w campervanie i wreszcie w końcu zarzucenie tego pomysłu albo robienie, nie wiem, prowizorek, które... A jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze w tym miesiącu. Tak, to jeszcze w tym miesiącu wyjeżdżam tym samochodem na drogę. Zobaczymy, czy Turyniwan da radę spiąć się w temacie, bo tam dużo zrobili rzeczy właśnie. Rozbudowali się, jeszcze dołożyli te maszyny. Zostańcie ze mną, zobaczymy, co będzie. Ta mapa ma, szefuniu, 120 cm. Nasza łazienka będzie miała 105 cm. To będzie na zasadzie albo ewentualnego zabrania Rosji troszeczkę. Może się nie obrażą, dużo mają. Albo, no i po tej stronie Alaski, nie? No to Rosja, Stany sobie muszą to podzielić, nie?